pomysł, właściwie potrzeba wystawy Układu Odniesienia Choreografia w Muzeum zrodziła się z takiej ogromnej chęci przemyślenia roli ruchu, uważności, relacji w percepcji dzieł sztuki, ale też w rodzajach angażowania się w sytuacje, które się wydarzają w przestrzeniach muzeum, bo przecież wystawa to nie tylko dzieła powieszone na ścianie czy ustawione w jakichś określonych sekwencjach, ale także ruch wokół nich, relacje między widzami. Do udziału w wystawie zaprosiliśmy grupę polskich choreografek i choreografów. Jest to grupa dosyć zróżnicowana, zajmująca się różnymi tematami, wykorzystująca różne strategie. Jeden z podstawowych tematów tańca współczesnego jest sposób, w jaki się wystawia i w jaki działania czy taniec jest prezentowany. I właśnie o to poprosiliśmy artystów, to było ich główne zadanie. Poprosiliśmy ich o to, żeby zastanowili się nad swoją praktyką artystyczną, nad metodami pracy, nad konkretnymi projektami i wykorzystanie tego czasu i przestrzeni w muzeum do zaproszenia widzów do udziału w ich działaniach. Artyści przebywają w przestrzeniach 8 godzin przez 8 dni i niejako sami układają swój harmonogram dnia, sami decydują, w jakim momencie niejako włączają widza w swoje działania, a kiedy ich działania są tylko do obserwacji. W tym projekcie interesowało nas nie tylko, może głównie, ale nie tylko działania, w jakie artyści angażują siebie i widzów podczas tych 8 dni, ale również to, jak te działania przekują w konkretne instalacje, jak zaaranżują razem z nami te przestrzenie, tak żeby z jednej strony były pewną odpowiedzią choreografii na sztuki wizualne, a z drugiej strony pozostawiały pewnego rodzaju instrukcje obsługi dla widzów, czy też partytury, które widzowie już indywidualnie mogą wykonywać. Na pewno wszystkie te projekty łączy zainteresowanie widzem i zainteresowanie percepcją widza. I ta rama, którą zaproponowaliśmy, pozwala na działania nie tylko w obrębie performansu, czy występu, czy spektaklu, ale na rozszerzenie tego na 8 godzin dziennie i dużo większą grupę publiczności.